Dzień dobry, moi drodzy. Czy wy macie takie smaki i zapachy dzieciństwa? Ja mam jeden z takich zapachów. Najbardziej intensywny. To jest zapach konwali. A wiecie dlaczego? Dlatego, że u nas w domu, na tyle domu, było takie pole, gdzie stały agresty szczepione na pniu. Takie agrestowe drzewka. I tam pod domem, ale to było duże takie pole, no miało chyba z 300 metrów kwadratowych. A pod domem moja prababcia, albo i nawet prababcia posiała, czy posadziła, czy same się posiały, tego już nikt nie wie, konwalie. I z biegiem czasu te konwalie tak się rozrosły, że powstało pod tymi agrestami na całej przestrzeni agrestowo-konwaliowe pole. One się dosłownie wszędzie pod tymi agrestami rozmnożyły. Jak przychodził maj i pora kwitnienia konwali, to ten zapach był tak intensywny, tak silny i tak duszący, że okna, które były z sypialni, które były od strony właśnie ogrodu z tyłu domu, moja babcia musiała na noc zamykać, bo bała się, że my się po prostu podusimy i potrujemy. Tak silny był ten zapach konwali i on jest nierozłącznie związany z moim szczęśliwym dzieciństwem i dlatego ja konwali uwielbiam. I dzisiejszy film, późno go zrobiłam jak na film na kanale, bo już chyba 242 albo 3 filmy są, a dopiero się pojawiła konwalia. Ale ten dzisiejszy film jest dla mnie szczególny i właśnie poświęcony konwali majowej i jeszcze jednej roślince, bardzo jej bliskiej. Więc jeżeli taka tematyka Was interesuje, to serdecznie Was zapraszam do oglądania dalej. A dzisiaj przyjrzymy się takim dwóm gagatkom. Szkoda, że one nie są razem ze sobą. Zaraz pokażę Wam z drugiej strony, bo o co chodzi. Tam było jedno pole takie, gdzie były te oba gatunki koło siebie, ale nie kwitły. A ja chciałam Wam pokazać też, jak kwitną. I tutaj zobaczcie, to jest Wam doskonale znana konwalia majowa, która zagości zaraz, albo już teraz gości, tak, już raczej teraz gości, jak ten film oglądacie na premierze w naszych domach, tak? Bo jak sama nazwa wskazuje, ona jest konwalią majową i kwitnie właśnie w maju. A teraz Wam pokażę drugą roślinkę. A po drugiej stronie, czyli właśnie tutaj, jest konwalika dwulistna. Konwalia majowa, w ogóle konwalia i konwalika, tak? One są bardzo pożądanym i wartościowym surowcem terapeutycznym. Natomiast podobnie jak czworolist, o którym film był ostatnio na kanale, to nieumiejętne dawkowanie może doprowadzić do tragedii, więc trzeba z nimi naprawdę uważać. Ta młodsza jakby, czy mniejsza raczej siostra konwali majowej, czyli konwalika dwulistna, ma takie podobne właściwości do konwali i dlatego opowiem Wam o tych obu gatunkach łącznie dzisiaj. No to zaczynamy. Zatrzymam się tutaj przy niej na razie, przy konwalijce, bo konwalia majowa, Convallaria majalis, jest gatunkiem z rodziny liliowatych, podobnie jak właśnie konwalika. Ta druga zresztą, czyli ta, którą teraz widzicie, ona była wcześniej nazywana też Convallaria bifolia, tak? Konwalia dwulistna. Bi, bo 2, folium w nomenklaturze zielarskiej jest to liść, więc bifolia dwulistna, tak? Czyli dwulistna. Natomiast obecnie klasyfikowana jest jako Maiantheum bifolium, czyli, no dalej ostrość, czyli trochę inaczej, ale one mają podobne właściwości. I tak ja będę sobie z jednej strony na drugą przechodziła, żeby Wam raz jedną, raz drugą pokazać. A propos rodziny, to jedne źródła podają, że należą oba gatunki do rodziny liliowatych,
a inne, że do szparagowatych. I zastanawiałam się, jak to właściwie jest z tą klasyfikacją botaniczną. A ponieważ wiecie, że ja jestem dociekliwa, nieustępliwa i wszystko lubię dokładnie wiedzieć, jak to każdy koziorożec, to odszukałam, że szparagowate to rośliny z rzędu liliowców właśnie. I niektóre gatunki z tej rodziny zaliczają się do liliowatych. No więc to jest i cała tajemnica, tak? Dobra, jedziemy dalej. No uwielbiam te konwalie, one są takie piękne. Patrzcie sobie na nią. Gdzie one występują? No oba gatunki rosną na półkuli północnej, w strefie klimatu umiarkowanego. W Polsce są gatunkami rodzimymi. I teraz jak wygląda konwalia? To nie trzeba Wam dokładnie opisywać. Ja Wam podam tylko różnicę między tymi dwoma gatunkami. I przejdę może do konwalijki, bo na jej tle łatwiej to będzie zobaczyć. O, tu ona już kwitnie, tam będzie dopiero zaczynała kwitnąć. Taki utrafiłam moment początku kwitnienia, ale kwiaty konwalijki, no jak widzicie, są drobniejsze. Słuchajcie. O, są drobniejsze o wiele. Kwiatostan znajduje się na ulistnionym pędzie. Widzicie? Tu jest kwiat, a ten pęd jest ulistniony. U konwali tak nie jest. U konwali pęd, na którym jest kwiat, nie jest ulistniony. Też liście są drobniejsze i mają sercowato wciętą taką nasadę, tak? Zobaczcie, jak tutaj jest wcięte. Czekajcie, znajdziemy jak... O! Widzicie? Tak są sercowato wcięte. Kwiaty są groniaste u obu gatunków, a owocami są czerwone jagody. I teraz u konwali majowej te owoce zawiązują się stosunkowo rzadko, zdecydowanie częściej zawiązują się owoce u konwalijki. I teraz powiem Wam, w jakie związki czynne bogate są te oba gatunki. One są bogate kopie, dolarek kopacz. One są bogate w glikozydy nasercowe, między innymi w strofantydynę, której jest więcej, ale też w konwalozyt. Zobaczcie, znowu konwalaria, konwalozyt, tak? Więc to jest znowu, o tym już parę razy Wam mówiłam, że te związki biorą swoją nazwę od gatunków roślin. Co Ty robisz, dolarku? On tutaj tak stoi przy mnie. Czy mi grozi jakieś niebezpieczeństwo, dolarku? Czy jakiś zwierz chce mnie napastować? Oj, to pogonimy zwierza. No dobrze. Ok, czyli są te glikozydy nasercowe i w związku z tą zawartością glikozytów w konwali, one ma świetne działanie, zarówno jeden jak i drugi gatunek, na nasze serce i na nasz układ krwionośny. Ale oprócz tych glikozydów są też saponiny, są flawonoidy, są fenolokwasy, takie jak kwas kwawowy czy kwas ferulowy, ale są też inne kwasy. Na przykład jest kwas cytrynowy, jest kwas jabłkowy, jest kwas helidonowy, więc tych związków jest sporo. Ale dla nas najważniejsze znaczenie mają te glikozydy nasercowe. Tak, dobrze powiedziałam. Boże, ja już... Dobrze, glikozydy. Przepraszam. Dobra, jedziemy dalej. Przerwa mała i jedziemy dalej. Mój bodyguard się zapatrzył na coś. Co ty tam zobaczyłeś, dolarek? Dolarek. Gabcia. No dobra, mówię Wam dalej. Kochani, konwalia i konwalijka mają działanie nasercowe. Jakie? One wzmagają siłę skurczu serca, ale jednocześnie zmniejszają tempo pracy naszego serca. No co on tam widzi takiego na tej ścieżce? Mówię dalej. Ale jednocześnie, co ja mówiłam? Ojej. Dobra, jeszcze raz. Glikozydy zawarte w konwali i konwalijce wzmagają siłę skurczu mięśnia serca. Bora, nie nagramy tego filmu dzisiaj. Katarzyna i dolar, podejście trzecie. I konwalia, i konwalijka.
Glikozydy zawarte w konwalii majowej i w konwalijce dwulistnej wzmagają siłę skurczu mięśnia sercowego, ale jednocześnie zmniejszają tempo pracy naszego serca. Ale one są polecane do leczenia czego? Do leczenia między innymi takich dolegliwości jak nerwica serca, jak osłabienie mięśnia sercowego, jak zaburzenia rytmu serca. Również w przypadku, kiedy pacjenci są wrażliwi na inne leki nasercowe, tak? Też u osób starszych, u kobiet, które wchodzą w taki okres menopauzalny, gdzie często mają, jedną z dolegliwości jest również kołatanie serca. Bardzo ciekawe i bardzo ważne jest to, że glikozydy konwali działają natychmiast. Natomiast szybko ulegają rozkładowi. I dlaczego to jest takie ważne? Dlatego jest to ważne, że ich efekty działania są natychmiastowe, szybkie, ale krótkie. One nie kumulują się tak jak na przykład w naparstnicy, więc dzięki temu to ryzyko toksycznego działania jest znacznie zmniejszone. Chociaż oczywiście ta roślina jest bardzo niebezpieczna, musicie na to naprawdę zwrócić uwagę. To my nie nagramy tego dzisiaj do końca. Chociaż ta roślina jest naprawdę bardzo niebezpieczna i musicie zwrócić tutaj uwagę, bo zdarzały się nawet takie zatrucia po spożyciu wody z wazonu, w którym stały konwalie. I zatrucie, jeżeli już do takiego zatrucia dojdzie, to ono się objawia oczywiście zaburzeniami ze strony układu pokarmowego, czyli na przykład bólami brzucha, nudnościami, wymiotami, biegunką, ale też zawrotami głowy, zaburzeniami pracy serca, co tam jeszcze, spadkiem ciśnienia i co ważne, zaburzeniami postrzegania barw. I wtedy jest tak, że my nie widzimy świata wcale w różowych barwach i w różowych kolorach, ale widzimy świat w żółtych barwach. To jest taki bardzo ciekawy objaw zatrucia właśnie konwalią. I to działanie nasercowe konwalii jest tak silne, że w Polsce konwalia używana jest do wyboru naprawdę sporej ilości leków nasercowych. Natomiast ma też inne oczywiście działania. Ma działania lekko uspokajające, ma działanie przeciwnerwicowe, ma działanie moczopędne, ma działanie przeciwobrzękowe i to głównie w tych obrzękach, które są właśnie spowodowane, czy które są na tle niewydolności krążenia. Ale ma też inne działanie. Ma działanie uspokajające. Trochę mam tutaj podparte tak ręce, bo nie wiem dlaczego dzisiaj mi w ogóle ścierpło. Jakiś szalony ten film, nie gniewajcie się. Ma działanie uspokajające, ma działanie przeciwnerwicowe, ma działanie moczopędne, ma działanie przeciwobrzękowe i głównie działa na te obrzęki, które są spowodowane, czy które są na tle niewydolności krążenia. To Larek nas zaprowadzi teraz do konwalii. Ona jest tutaj po drugiej stronie. A ja Wam też powiem, że konwalijka, którą właśnie opuściliśmy, bo patrzcie, konwalijka jest tutaj, a nasza konwalia jest ramcia tutaj. No, czyli muszę trochę skakać przez tę dróżkę, ale za to jest jaka piękna. I konwalijka, którą właśnie przed chwilą zostawiliśmy za sobą, ma też działanie wykrztuśne. Zresztą konwalia podobnie. I wspomaga oczyszczanie dróg oddechowych, na przykład w przebiegu zapalenia płuc czy oskrzeli, w których też czasami występują zaburzenia rytmu serca. I teraz tak, surowcem terapeutycznym, no dalej, halo, ostrość. O, mam Cię. Surowcem terapeutycznym w konwalii jest ziele, tak? Czyli łodyga, liść i kwiat. Chociaż kiedyś w XIX wieku na przykład używano głównie kwiatów i tylko kwiatów, ale w tej chwili stosuje się ziele. Jak dawkujemy konwalię? Jeśli mamy sproszkowaną konwalię, sproszkowane ziele na przykład, tak? To wtedy uwaga, napiszę nawet, żeby to wybrzmiało wyraźnie, jednorazowa dawka nie powinna przekraczać pół grama, natomiast maksymalna dawka dzienna to jest 1,5 grama. Tak? To są, no co mi uciekasz? To jest dzienna dawka sproszkowanego ziela konwalii. My sobie możemy z takiej konwalii czy konwalijki, zobaczcie jak tu ładnie, zrobić napar i wówczas bierzemy 5 gramów ziela
i zalewamy 100 czy 150 ml wrzątku i zażywamy sobie wtedy 1 łyżkę 3 razy dziennie, tak? 1 łyżkę, nie szklankami, tylko łyżkę 3 razy dziennie. Natomiast jak wcześniej mówiłam, te związki czynne w konwali ulegają szybkiemu rozkładowi, dlatego taki napar jak robimy, najlepiej go robić na świeżo i najlepiej go od razu zużyć, bo po prostu on, te związki czynne się nam dezaktywują, tak? Więc najlepiej zrobić sobie nalewkę na przykład. I w tym celu bierzemy 100 gramów ziela konwali i pół litra spirytusu. I co dalej? Dalej macerujemy to przez 2 tygodnie, odcedzamy i pijemy, znowu napiszę, 2 razy dziennie po 20 do 30 kropel z niewielką ilością wody, tak? Kropel, 20 do 30 kropel 2 razy dziennie. Pamiętajmy, że to jest silna roślina. Mówiłam Wam też parokrotnie, moi kochani, o tak zwanym synergizmie wśród roślin. Czyli takim zjawisku, że zioła w obecności innych ziół po prostu potęgują swoje działanie, tak? Intensyfikują swoje działanie i dlatego tak jest ważne, na co też Was zawsze uczulam, stosowanie czy katowanie się nie jednym ziołem, ale stosowanie codzienne mieszanek ziołowych, właśnie ze względu również na ten synergizm ziół, który w przyrodzie występuje. Mówiłam Wam, że szyszki chmielu w obecności kozłka lekarskiego mają 8-krotnie silniejsze działanie, takie uspokajające, niż same wykazują, więc tutaj u konwali jest podobnie, tylko tu nie szyszki chmielu, ale na przykład właśnie w towarzystwie kozłka ona wykazuje synergizm w połączeniu z głogiem, który jest też cenny dla naszego serca. Teraz właśnie kwitnie głóg i jest czas na niego. Potem możecie dołożyć jeszcze owoce głogu i też będzie na przykład do nalewki i też będzie super mieszanka, ale też jemioła, ale też serdecznik. Z tymi wszystkimi roślinami konwalia wykazuje i konwalijka wykazują synergizm działania. No już pożegnamy te nasze roślinki, bo doliście niecierpliwi, ale pamiętajmy, że nie należy łączyć konwali i konwalijki na przykład z wapniem albo rezerpiną. Rezerpina, czyli to jest taki lek stosowany w nadciśnieniu tętniczym. Natomiast w ogóle, jeżeli bierzemy jakiekolwiek leki nasercowe, czy preparaty z konwalią czy z konwalijką, to musimy bezwzględnie zasięgnąć porady lekarza, bo rośliny są tak silne, tak samo silne, moi kochani, rośliny są tak samo silne jak leki, tak? A wiemy, czym się na przykład może skończyć. Dolarek, chodź tutaj! Czym się nam na przykład może skończyć zażycie podwójnej ilości leku. No, wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę i dokładnie tak samo jest z roślinami, więc o tym chyba Wam nie muszę mówić, bo to Wy doskonale wiecie. Wróciłam jednak tutaj do tego konwaliowego zagajniczka, bo przypomniałam sobie, że na koniec muszę jeszcze Wam powiedzieć, gdyż jest to ulubiona część niektórych z Was, muszę Wam powiedzieć parę słów o konwaliowej magii. Konwalia w zamierzchłych czasach była darem dla bogów i podczas wszelkich rytuałów związanych z czczeniem bogów właśnie wrzucano ją jako dar dla bogów do ognisk. Piękna jest też taka przypowieść, która mówi, że kiedy Matka Boska opłakiwała swego Syna na krzyżu, to jej łzy, które spływały na ziemię, zamieniały się właśnie w kwiaty konwali. Ten charakterystyczny układ kwiatów sprawia, że czasami konwalia była nazywana drabiną do nieba. Ale była ona też obecna w wierzeniach ludowych i tam była symbolem czystości, niewinności, ale też symbolem szczęścia, symbolem pomyślności. Dekorowano konwaliami i kwiatami konwali ołtarze, dekorowano portrety świętych. Jeśli zaś chodzi o taką magię miłosną, to konwalia miała chronić przed
staropanieństwem, ale też zapach konwali miał przyciągać powodzenie, miał chronić przed złą energią, była wykorzystywana w rytuałach płodności, była wykorzystywana w rytuałach miłosnych. Zapach konwali miał też usprawniać pamięć i usprawniać umysł, więc chętnie po nią sięgano. Moi drodzy, do niedawna konwalia była pod ochroną, teraz już nie jest, ale to nie znaczy, że jak my takie konwaliowe poletko czy skupisko znajdziemy w lesie, to mamy wyrwać wszystko do ostatniego kwiatka. Nie, zawsze Wam mówię o ziołach. Jak spotkacie skupisko jakichś roślin, skupinkę, to zabierzcie 20, zabierzcie 30%, resztę zostawcie naturze, żeby natura miała się z czego odrodzić. Żeby w przyszłym roku, kiedy Wy tutaj przyjdziecie w to samo miejsce, bo będziecie to miejsce pamiętać, ona dała Wam tyle samo swojego dobra, jak nie więcej. Właśnie za to, w podziękowaniu za to, że tak ją uszanowaliście i nie zabraliście jej wszystkiego, co tylko ona Wam daje. No, to mam nadzieję, że spodobał Wam się, słońce na mnie na koniec wyszło, spodobał Wam się ten szczególny dla mnie film w związku z zapachem konwali, który towarzyszy mi już od, a co się będę wstydzić, od 52 lat. I co? No i bardzo się cieszę, że wreszcie mogliśmy z dolarkiem, patrzcie, on tam jest, nagrać dla Was ten film. Do następnego razu, moi kochani. Trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło, bądźcie szczęśliwi. Pa!